Warto podkreślić, że personal branding to nie jest jakieś udawanie, czy marketing, to nie jest jak sprzedawanie papieru toaletowego, czy kreowanie jakiegoś fałszywego wizerunku. Jakby coś, co dla nas jest podłogą, dla innych jest sufitem i to prawdopodobnie kilka pięter wyżej. I jakby to jest, trzeba sobie uświadomić. Nie? I to też nie jest coś takiego, że albo to umiemy, albo nie, albo z tym urośliśmy, albo nie, tylko to trzeba ćwiczyć. Jeżeli pracujesz w małej firmie, to ten personal branding jest nawet ważniejszy, twój własny, osobisty, pokazanie tego, co się robi, właśnie po to, żeby można było łatwo i szybko znajdować później odpowiednich ludzi. Dobra, ja się zapętliłem, to możemy wyciąć. Cześć, witajcie w Nerd Management. Z tej strony Paweł Rykowski i Krzysztof Rakowski. Witamy Was w kolejnym odcinku. Wracamy do nagrywania na żywo. Dawno się nie widzieliśmy. Ostatnie kilka dobrych odcinków nagrywaliśmy zdalnie. Także mamy w końcu okazję się spotkać i pogadać. Także też mieliśmy okazję, za co dziękujemy, spotkać się również wirtualnie z Wami na konferencjach i na For Developers i na IT Manager of Tomorrow. Także dzięki wielkie, że byliście, widzieliście i moją prezentację na IT Manager of Tomorrow i naszą na For Developers. Jeśli nie, to za jakiś czas będą na pewno dostępne nagrania, więc też zapisujcie się do naszego newslettera, jeżeli jeszcze Was tam nie ma, żebyście byli na bieżąco. I na konferencji, na której ostatnio byliśmy, IT Manager of Tomorrow, tam się pojawił ciekawy temat, czyli temat personal brandingu. Dużo pojawiło się dyskusji na ten temat pomiędzy nami, naszymi kolegami i koleżankami z pracy, też na tej konferencji dużo rozmawialiśmy. Więc stwierdziliśmy, że o tym trochę porozmawiamy, bo personal branding lidera IT naszym zdaniem jest dosyć ważną rzeczą. Ja bym powiedział, że nawet jej nie ma i to jest problem, że jej za bardzo nie ma, bo przecież gdzie tam personal branding, to przecież to marketing, to sprzedaż, a nie gdzie to nie IT. Tak, to się tak kojarzy, że personal branding to jest coś, co robią osoby, które nie mają nic innego do zaoferowania, czyli nie robią dobrze swojej roboty, ale muszą się jakoś zareklamować, a to nie jest prawda. Co w ogóle, może mamy różne opinie na ten temat, więc na pewno sobie trochę podyskutujemy, ale co to w ogóle jest personal branding, ustalmy. Najprościej mówiąc, personal branding to jest to, jak inni Cię widzą, kiedy Ty na nich nie patrzysz albo nie stoisz obok i co oni o Tobie mówią, czyli to w jaki sposób się prezentujesz, w jaki sposób co można o Tobie znaleźć w ogóle, jakie informacje, w mediach społecznościowych, czy na różnych kanałach, czy na konferencjach, czy na eventach, czy się angażujesz, czy się nie angażujesz, czy Cię widać, czy Cię nie widać. I teraz jeżeli Cię nie widać, to jest problem, zdecydowany. No właśnie, bo po co w ogóle ten personal branding? To nie chodzi tylko o to, żeby, nie wiem, karmić swoje ego, czy mieć z tego jakąś satysfakcję, ale to jest związane z tym, o czym rozmawialiśmy w kilku poprzednich odcinkach, czyli takie przedsiębiorcze podejście do własnej kariery i również przedsiębiorcze podejście do własnego zespołu, własnej firmy. I ten personal branding w naszym mniemaniu to jest takie narzędzie, z którego możemy korzystać. No i właśnie, w czym się przydaje nam ten personal branding? To się przydaje w wielu rzeczach, ale najpierw świetną rzecz powiedziałeś, żebyśmy traktowali swój zespół jako swoją firmę. I teraz zobaczcie na kilka takich przykładów. Weźmy sobie jakąś firmę Krzak. Firmę Krzak z Pcimia Dolnego, gdzie widzimy jakieś ogłoszenia, może jakieś reklamy albo jakieś produkty. No i oni nam coś próbują wcisnąć, no to już samo to, nie? Próbują nam wciskać. A teraz z drugiej strony mamy na przykład firmy, takie nie wiem, załóżmy Brand24, myślę taki dobry przykład, zwłaszcza w środowisku internetowym. Oni mają taką aplikację do skanowania sieci pod kątem marketingu i tam twarzą tej firmy jest Sadek, który tak naprawdę pokazuje siebie, pokazuje co robi, jak wygląda i teraz on przez to, że siebie pokazuje i pokazuje tą firmę i go widać, to jakby nasz stosunek do takiej firmy jest dużo lepszy, więc jeżeli widać człowieka, który za tym stoi, a nie firma Krzak z Pcimia Dolnego od kogoś tam nieznanego, to jest zupełnie inna bajka, więc to się nam bardzo mocno przyda też właśnie w tym środowisku IT, ponieważ jeżeli potraktujemy nasz zespół jako swoją firmę, no to trzeba ją po pierwsze zbudować, trzeba o nią dbać, trzeba dawać możliwości, a nie ma nic lepszego niż dać możliwości na zasadzie pokazania, co się robi dobrego i tak naprawdę sprzedania tych różnych pomysłów. Więc to się też przydaje właśnie na zasadzie takiej, jeżeli chcemy zrobić coś fajnego, no to
musimy to najpierw sprzedać managementowi, żeby zaakceptował w ogóle to, że my możemy cokolwiek zrobić. Nie? Tak, i to, co wspomniałeś o tym, o byciu twarzą firmy, no to teraz nie chodzi o to, niektórzy nas pracują w dużych korporacjach, wiadomo, nie zostaniemy twarzą naszej firmy na całą Polskę, to bardziej chodzi o to, żeby w środowisku właśnie chociażby ludzi związanych z IT, no to nie jest duże środowisko. Często ludzie się widują, znają coraz bardziej, zwłaszcza jeżeli na przykład się pojawiamy na konferencjach, no niektóre twarze się przewijają. No dobrze, a może porozmawiamy o tym, w jaki sposób, jakie są nasze doświadczenia z tym personal brandingiem, w jaki sposób nam to pomaga, bo mamy trochę doświadczeń, chociażby związanych z rekrutacją, prawda? Ostatnio mieliśmy kilka tego przykładów takich dobitnych. No słuchajcie, jak wyobraźcie sobie sytuację, że znaleźć sobie pracę. Pracujecie w IT i szukacie nowej pracy, więc wchodzicie na portal taki czy inny, szukając ogłoszeń, no i tam wszystkie wyglądają tak samo, zaczynając się od młoda, dynamiczna firma szuka człowieka otwartego na nowe możliwości i bla, 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 bla. Czyli nic, czyli nie wiadomo właściwie o co chodzi, nie wiadomo jaka ta firma ma wartości, nie wiadomo z kim będziemy pracować, no, a na koniec dnia chodzi o to, żebyśmy no jednak wiedzieli, bo chcemy pracować z fajnymi ludźmi, z tymi, których lubimy i teraz jeżeli na przykład chowacie się w piwnicy i nic o was w świecie nie widać, właśnie nie pokazujecie się na konferencjach, nie robicie żadnych wystąpień, nie robicie żadnych publikacji, jakby nie pokazujecie tego, co robicie i co jest fajne, no to nie ma siły, żeby w ogóle ktokolwiek przyszedł, no bo jak ma? Co ma się domyślić, że u was jest fajnie, nie? No to jest w ogóle do bani. W moim przypadku, ja robiłem 2 rekrutacje, więc to też nie jest przypadek, że to się na przykład nie udało wykorzystać przypadkiem i to miało ręce i nogi, tylko kilkukrotnie zadziałał dokładnie ten sam mechanizm, który jest po prostu skuteczny i wy też możecie o to zadbać. Czyli po prostu ja występując przez lata na różnych konferencjach branżowych, mówiąc o tematyce technicznej, o tematyce liderskiej, o tematyce takiej, jak robimy tutaj w Nerd Management, czy samo w ogóle Nerd Management, które też jest swojego rodzaju narzędziem personal brandingowym, gdzie mówimy o tym, co jest dla nas ważne i udzielamy porad dla młodych i przyszłych liderów, to właśnie dało to, że ludzie po pierwsze, którzy widzieli naszą ofertę o pracę, nasze ogłoszenie o pracę, to po pierwsze mieli szansę widzieć mnie już wcześniej. I na przykład jeden z członków już mojego zespołu, który do nas dołączył niedawno, tak naprawdę dla niego to było jasne, bo on się interesuje tematami, o których ja mówiłem na konferencji, więc chciał dołączyć do zespołu prowadzonego przez człowieka, który zna się na tym, co go interesuje, gdzie może się nauczyć więcej i przede wszystkim się realizować. Więc jest to po prostu ułatwienie sobie życia właśnie w rekrutacji, w wszelkiego typu promocji też marki, bo zobaczcie, eMAG nie jest firmą, która jest znana. Niektórzy sobie myślą, że to jest jakiś magazyn z grami albo coś takiego, więc to też jest istotne w kontekście na przykład twoim, jeżeli pracujesz w małej firmie, to ten personal branding jest nawet ważniejszy, twój własny, osobisty, pokazanie tego, co się robi, właśnie po to, żeby można było łatwo i szybko znajdować później odpowiednich ludzi do zespołu. No, a przecież o to chodzi. Nie? Tak, właśnie to jest ważne, żeby podkreślić, że personal branding to nie jest zamiast robienia dobrej roboty, tylko to jest właśnie bardziej takie przekazywanie informacji, czy pokazywanie tego, że robimy dobrą robotę jakąś. I to jest często, to też się wiąże z syndromem oszusta, czyli robimy jakąś dobrą robotę, ale nie jesteśmy pewni, czy to faktycznie ma jakąś wartość, czy nie ma wartości. Więc wiele osób, zwłaszcza w naszej branży, ma po prostu problem z tym, żeby zdać sobie sprawę, że to, co robią, to jest fajne, jest wartościowe i warto się tym w jakiś sposób, mówiąc w cudzysłowie, pochwalić. Kolejna rzecz to jest też, że taki personal branding może nam pomóc w naszej karierze, w kwestii widoczności naszego zespołu w naszej firmie. To, że nasz zespół robi fajne rzeczy, że jesteśmy w stanie się w jakiś sposób zorganizować, że odnosimy sukcesy. No, to jest właśnie element tego personal brandingu lidera, ale i również całego zespołu. Ale z drugiej strony to też pomaga w karierze. Jeżeli rozważamy jakieś zmiany w karierze, zmianę pracy, czy zmianę ścieżki kariery, no to cały ten bagaż, który mamy związany z tym, że się gdzieś prezentowaliśmy, że jesteśmy jakoś bardziej lub mniej znani, no to jest coś, co dodaje dodatkową wartość w takiej sytuacji. No tak, i to jest bardzo ważne, że to, co powiedziałeś, wszelkiego typu, nie wiem, nazwijmy to blichtry, że ja tutaj teraz będę promował, pokazywał, jak to jest tutaj super fajnie, to właśnie to nie o to chodzi. Właśnie chodzi o to,
jaki jest w ogóle, skąd to się wzięło w nas, że chcemy się, na przykład w naszym przypadku jest, że chcemy się podzielić wiedzą, podzielić się doświadczeniami, jakby ułatwić innym życie i sprawić, żebyście mieli po prostu mniej problemów w tym, żeby przejść tą drogę, przez którą my drepczemy już od wielu lat. I to jest wtedy fajne, nie? Że tak naprawdę wszystkie takie wystąpienia tak naprawdę nie są po to, żeby gdzieś tam się sprzedać, czy zrobić coś, tylko żeby jakby podzielić się wiedzą, podzielić się doświadczeniem, może kogoś zainspirować, może kogoś czegoś nauczyć, może komuś pokazać, że można niektóre rzeczy robić inaczej, lepiej, szybciej, sprawniej i wtedy no, zdecydowanie ułatwić im życie i przede wszystkim zrobić tak, żeby nasza cała branża miała po prostu lepiej. Nie? No dobra, to w takim razie porozmawiamy o tym, w jaki sposób liderzy IT mogą zadbać o ten swój personal branding. To najpierw musimy zacząć w ogóle od podstaw i zjechać do tego, co mówiłeś chwilę temu, czyli że no, mamy ten syndrom oszusta i w ogóle to jest jakaś taka przeszkoda, że nie, przecież ja nic nie wiem, i to co robię jest w ogóle bez sensu. U nas to jest bardzo częste, nie? Że ludzie mówią, nie, to. Szkoda, nie ma się czym chwalić, wszyscy to wiedzą, wszyscy to umieją, tak, to zdarza się bardzo często. Tak, a jakby równolegle robimy największy e-commerce tej części świata, które jest po prostu dla innych, to jest w ogóle wow na samo w ogóle stwierdzenie, że coś, co dla nas jest normą, jakby coś, co dla nas jest podłogą, dla innych jest sufitem i to prawdopodobnie kilka pięter wyżej. I jakby to jest, trzeba sobie uświadomić, nie? Że tak jest. Ale musimy się cofnąć trochę wcześniej, czyli skąd to się wzięło, bo wiecie, są takie powiedzenia, że gorsze od śmierci są tylko wystąpienia publiczne, nie? Żeby właśnie się pokazać, zaświecić tą twarzą, podzielić się tą wiedzą. No i to jest po prostu totalna bzdura, bo jeżeli jesteście dobrzy w tym, co robicie, i potraficie o tym gadać i to was pasjonuje, to nie ma różnicy, czy mówicie do 5 osób, czy do 1000 osób na sali, nie? To jest tylko siedzi w głowie, a wryte jest to po prostu przez system edukacji, nie? Gdzie idziesz do szkoły, masz wystąpić na środku klasy z jakimś, nie wiem, wyrecytować jakiś wierszyk i spróbuj się pomylić, to dostaniesz lacza czerwonym długopisem i w ogóle będzie po prostu źle, nie? I że za to się karze. Dlatego to jest w ogóle problem. Jakby cała sytuacja, że nie chcemy się tym dzielić, moim zdaniem wynika właśnie z tego, jak byliśmy wychowywani, zwłaszcza w tych młodych latach gdzieś tam w szkole, że no, wyjście na środek to jest w ogóle ośmieszenie siebie i kończy się to złymi ocenami i jakimiś problemami. Więc jakby tego musicie się oduczyć i o tym zapomnieć. Kiedy to zrobicie, jakby przełamiecie taką barierę, że w ogóle to nie warto, no to przede wszystkim warto zacząć. I warto zacząć od formy, która wam pasuje. Bo teraz tak się mówi, dobra, no to personal branding, czyli co? No to mamy prezentacje, można robić prezentacje, można nagrywać filmy, można nagrywać podcasty, można pisać artykuły, książki. No, czekaj, to się wstrzymaj trochę, bo bardzo wielu naszych słuchaczy, naszych widzów, na pewno no to są takie osoby, które tak mówię, patrząc po sobie, jak ja dawniej, jak ja miałem usposobienie dawniej, czy patrząc po naszych kolegach, no to nie są osoby, które nagle zaczną nagrywać filmiki na YouTube'a i wiesz, wrzucać snapy, pisać jakieś posty na LinkedInie i występować na konferencjach. Więc zacznijmy, wiesz, od takich mniej przerażających rzeczy, co można robić, żeby pracować nad tym personal brandingiem. I co ja mogę zaproponować, to przede wszystkim poznać te swoje granice. Czyli Paweł tutaj powiedział o kilku kwestiach, które mogą być dla wielu osób przerażające i to jest dobre, że masz świadomość tego, co jesteś w stanie zrobić, a czego nie jesteś w stanie zrobić. Dla niektórych na przykład właśnie, tak jak Paweł wspomniał, zrobienie prezentacji dla całej sali to może być żaden problem, a dla niektórych to nawet zrobienie prezentacji dla 5 osób to może być duży stres. Ja pamiętam, że byłem taką osobą, że nawet na spotkaniach czasami bałem się odezwać, bo po prostu mnie to bardzo stresowało, nawet jeżeli tylko 5 najbliższych współpracowników było na spotkaniu. I właśnie tak starałem się po trochu przekraczać te granice. I to, co polecam, to właśnie wiedząc już, jakie są nasze ograniczenia, starać się po trochu przekroczyć. Czyli na przykład najpierw zrobić prezentację dla swojego zespołu albo napisać jakiś artykuł do wiki firmowego i wrzucić. Albo, nie wiem, wrzucić śmieszny post na Facebooka czy na LinkedIna z założeniem, że to obejrzą tylko najbliżsi znajomi. I tak po trochu przekraczać to, widząc właśnie, jakie odnosimy rezultaty. Ja pamiętam moją pierwszą prezentację na konferencji. Zgłosiłem się do wystąpienia na takiej konferencji QA i
Zaraz dosyć szybko zacząłem żałować, bo byłem po prostu przerażony tym pomysłem, ale to było takie bezpieczne środowisko, bo ta konferencja była organizowana w siedzibie mojej firmy, więc znałem okolice, dużo osób, które tam były, to byli moi znajomi z pracy, no więc czułem się trochę bezpieczniej. I mimo, że tuż przed prezentacją stres był ogromny i myślałem o tym, żeby po prostu powiedzieć, że jestem chory i nie mogę wystąpić, to gdy już wystąpiłem, w czasie gdy występowałem, to zobaczyłem, że to jest fajne, że mi się to podoba, bo mówiłem o rzeczach, o których mam pojęcie, na których się znam i bardzo mi zależało na tym, żeby słuchaczy przekonać do jakichś pomysłów, które prezentowałem. I po tym doświadczeniu mogłem sobie to przeanalizować i zobaczyć, że okej, nie było tak strasznie, fajnie, bo ludzie się zainteresowali tematem, który poruszyłem, wzięli pod uwagę, potem pojawiły się jakieś komentarze, pytania, więc zobaczyłem, że jest w tym wartość. I właśnie to, co polecam, to niezależnie czy chodzi o prezentację, czy chodzi o pisanie artykułu, czy chodzi o przekazywanie informacji, na przykład chwalenie się na forum firmy jakimiś sukcesami naszymi czy zespołu, to żeby zaczynać od takich drobnych, małych kroków, żeby po prostu widzieć, że dajemy sobie radę i trochę pokonywać ten syndrom oszusta. Tak, i to jest dobra wiadomość dla Was, ponieważ to jest umiejętność. To jest zwykła umiejętność, której po pierwsze możecie się nauczyć i po drugie to wymaga wysiłku i przede wszystkim czasu. To, co powiedziałeś właśnie, że jedziemy po kolei, małymi krokami, to zresztą metoda, która jest świetna jakby we każdej dziedzinie, nie tylko w personal brandingu, czy jakimkolwiek dzieleniu się wiedzą, wystąpieniach publicznych i tak dalej. Czyli właśnie, żeby zaczynać po kolei, małymi krokami i sprawdzać, jak to właśnie działa. I to, co Ty mówiłeś odnośnie tych wystąpień, tego pierwszego wystąpienia, to nawet podlinkujemy pod tym odcinkiem, bo z tego, co widziałem, jest na YouTubie nagranie, jedno z moich pierwszych wystąpień sprzed ładnych kilku lat z Dżuga Toruńskiego, gdzie mówiłem tam o chodzących szkieletorach, że tam kwestiach technicznych, ale to już sprzed ładnych paru lat, ale trochę dalej aktualne. Chodzi o to, żebyście zobaczyli, że nie ma się czego bać. Właśnie, bo ludzie, którzy są, oni nie przyszli do tego, żeby zobaczyć, jak robicie świetne wystąpienie, czy coś. Oni przyszli po content, po treść, po merytoryczną. Tak samo wy tutaj jesteście po to, żeby się dowiedzieć czegoś, nauczyć. I nawet jakbyśmy tutaj gadali tak, że może by było ciężko, ale byśmy gadali naprawdę konkrety, tak jak zresztą staramy się od samego początku to robić, no to ma to wartość. Forma jest jakby kwestią wtórną i to siedzi tylko w Twojej głowie, że musi to być idealne. No nie będzie, jeżeli nie zrobiłeś setek czy tysięcy godzin na scenie, bo tak to się liczy. To nie jest na zasadzie zrobię sobie jedną prezentację i będzie już super turbo. Nie, zapomnij w ogóle o tym i przede wszystkim się tym nie przejmuj, bo nie masz się czym przejmować, nie masz się czym stresować, bo nikt z publiczności, który przychodzi zobaczyć to, co Ty masz do powiedzenia, nie przychodzi po to, żeby zrobić Ci na złość, nie przychodzi po to, żeby Cię, nie wiem, zgnoić i powiedzieć Ci, jak bardzo złą prezentację zrobiłeś. No chyba, że zrobiłeś naprawdę złą prezentację pod kątem merytorycznym i tylko to się liczy. Jeżeli będziesz mieć to w głowie i będziesz zaczynał po kolei, tak jak Krzychu powiedział właśnie od tych małych spotkań, małych prezentacji dla zespołu, dla znajomych, później dla większego grona. Zobaczcie, tą prezentację, którą ja na przykład robiłem, pierwszą dla Dżuga, to było po prostu grupa znajomych, która postanowiła, że będzie się spotykać i wymieniać się wiedzą i doświadczeniami w kontekście IT, w kontekście technologii. I tyle, że udało nam się ogarnąć wsparcie uniwersytetu, który nam udostępnił miejsce, salę, projektor i tyle. I to brzmi hucznie, jako tam tutaj jakaś konferencja, prezentacja i tak dalej, ale to jest zwykłe spotkanie po prostu ze znajomymi, gdzie po prostu dzielimy się wiedzą, doświadczeniem. Zobaczcie sobie koniecznie tą prezentację, tą podlinkujemy. Jak fatalnie to wyglądało, jak bardzo się tam jąkałem, po prostu chodziłem w tej i z powrotem i to jest totalnie nieistotne, to trzeba przejść, nie przejmować się tym, robić swoje. No właśnie i tutaj jeszcze warto porozmawiać o dwóch rzeczach, które moim zdaniem pomagają w tym, żeby nabrać takiej swobody. Pierwsza jest to, żeby w ogóle uczyć się formułować myśli. To jest coś, z czym mamy często problem, nawet do tej pory. Czasem mamy jakieś pomysły, tylko ciężko to sformułować, prawda? I to też nie jest coś takiego, że albo to umiemy, albo nie, albo z tym urośliśmy, albo nie, tylko to trzeba ćwiczyć. I warto, nie wiem, można zacząć, tak jak wspomniałem, od pisania. Ja tak zacząłem. Pierwsze kilka artykułów, które pisałem, to były na wewnętrzne wiki firmy, gdzie po prostu zrobiłem fajną rzecz. To było bardzo, bardzo ciekawy temat związany z bezpieczeństwem aplikacji internetowych.
I napisałem kilka artykułów, gdzie podzieliłem się z kolegami, koleżankami tym, w jaki sposób deweloperzy mogą te funkcje związane z bezpieczeństwem zaimplementować. A drugi artykuł był dla project managerów, którzy pracują z biznesem, jak mogą rozmawiać z klientem na ten temat. A potem z tego zrobiłem prezentację, potem zrobiłem do tego artykuł, który był wydrukowany, więc warto zaczynać od takich drobnych rzeczy. Potem można, nie wiem, napisać bloga, potem można z tego posta zrobić właśnie prezentację dla własnego zespołu, czy tak jak my robimy Tech Talki, czyli takie spotkania, gdzie prezentujemy różne ciekawe tematy właśnie dla całego działu, a czasami nawet dla całej firmy. Podlinkujemy do mojej prezentacji, którą wałkowałem przez kilka różnych konferencji, czyli prezentacja na temat tego, jak pisać, w jaki sposób właśnie możemy zebrać te myśli do kupy i coś z tego napisać. I to jest jedno z takich ćwiczeń, które moim zdaniem są wartościowe. Natomiast druga rzecz, która też moim zdaniem jest takim dobrym wstępem do personal brandingu dla osób, które nie są takie właśnie bardzo ekstrawertyczne, jest to, żeby nie bać kontaktować się z ludźmi. Jeżeli spotkamy kogoś na konferencji, kto zrobi fajną prezentację, no to odezwijmy się do tej osoby, zadajmy jakieś pytania. Jeżeli wrzucimy ogłoszenie na Facebooka czy na LinkedIna i ktoś na nie odpisze, no to nie bójmy się odpisać, skomentować. Chodzi o to, żeby takie małe interakcje z ludźmi ćwiczyć, żebyśmy się potem po prostu nie bali z nimi komunikować, czy to przez social media, czy to na żywo, czy przez maila. I to też buduje wtedy taką pewność siebie i taką swobodę komunikacji, prawda? Tak, ruszyłeś kilka bardzo takich ważnych tematów, czyli jakby po pierwsze musicie przetestować na początek formaty, bo formatów jest dużo, co mówiliśmy, od prezentacji przez blogi, wpisy i tak dalej, ale to, co jest ważne, dla jednego prostsze będzie wziąć telefon i na przykład odpalić story na Instagramie, gdzie macie tą pewność, że to zniknie tak naprawdę, jeżeli nie używacie, nie macie followersów na Instagramie, i tak nikt tego nie zobaczy, więc jakby jesteście w bezpiecznym ekosystemie tego, że można nagrywać i wtedy nagrywacie po prostu takie story na Instagram, na Facebook, czy w ogóle po prostu nagrywacie sobie aparatem wbudowanym w telefon po prostu wideo z samym sobą, takie krótkie po 30 sekund. I próbujecie powiedzieć coś sensownego w tym jakby krótkim odcinku czasu. I to Wam pomoże właśnie formułować te myśli. I teraz jedni będą woleć właśnie telefon i kamerę, jedni po prostu umrą na zawał, jak zobaczą siebie gdzieś tam w ekranie, więc dla nich lepsze może właśnie być pisanie i wtedy fajnie zacząć na przykład od Twittera i jakichś właśnie krótkich form, które zmuszą Was do tego, żeby te myśli formułować krótko, zwięźle i na temat. Nie? To są właśnie takie dwie krótkie formy wideo albo właśnie krótkie formy tekstowe. Powiedziałeś też o właśnie lajkach, share'ach i tak dalej. To jest miłe, fajne, ale nie możecie też na to patrzeć, bo zobaczcie, że tak jak w przypadku nawet Nerd Management opublikowaliśmy już kilkadziesiąt odcinków i często jest tak, że jakieś łapki się pojawiają, albo się nie pojawiają, jakieś komentarze się pojawiają, albo się nie pojawiają i tak naprawdę dalej robimy swoje. Jakbyśmy tylko liczyli na to, że tutaj będą same komentowane, szerowane, oczywiście udostępnij, zalajkuj, ale jakby to nie jest istotne i musisz sobie zdawać sprawę, że jeżeli dostaniesz feedback, właściwie inaczej, nie dostaniesz żadnego feedbacku po swoim poście, wystąpieniu i tak dalej, to się nie przejmuj absolutnie, bo tobie może się wydawać, że ty już wyskakujesz z lodówki, bo tyle tutaj napisałeś 2 posty, no a tak naprawdę nikt tego nie widział, nikt tego nie zobaczył, bo te algorytmy są coraz bardziej pazerne na kasę, żebyś po prostu zapłacił, jak chcesz gdzieś dotrzeć. Nie? To jest po prostu, mi się podoba to stwierdzenie Michała Wawrzyniaka odnośnie social mediów, że to są narzędzia do profesjonalnego chwalenia się i do niczego więcej. Więc musisz mieć z tyłu głowy i nie czekać na lajki i tak dalej. Kolejna rzecz, którą moim zdaniem też jest dobra w personal brandingu, to jest szukanie takich możliwości wspierania innych. I to jest taka zdecydowanie wartość, którą się dostarcza najbliższym osobom. I to właśnie mogą być osoby w firmie, czy osoby poza firmą. Dlaczego? Dlatego, bo po pierwsze kogoś wspierasz i komuś pomagasz się rozwijać, ale też to pomaga tobie sformułować myśli w lepszy sposób, pomaga w nawiązywaniu kontaktów i też buduje twój wizerunek. Mam takie przykłady, że właśnie kiedy ktoś w firmie mnie pyta,
zapytał o jakąś pomoc, jakieś wsparcie, czy ostatnio nawet właśnie na konferencji spotkałem jedną osobę, z którą się umówiliśmy na jakiś mentoring, żeby właśnie porozmawiać o pewnych kwestiach, o których dyskutowaliśmy, które były bardzo fajne. To jest coś, co właśnie Tobie też pozwala myśli sformułować i już kilka odcinków Nerd Management właśnie na podstawie takich rozmów przygotowaliśmy, bo mieliśmy fajne tematy po prostu, które się pojawiły w tym czasie. No tak, i to co jest jeszcze fajne, naprawdę to jest chyba taka esencja pracy lidera czy pracy menadżera, że ty możesz właśnie pomóc innym osobom przez to, że ty jakby budujesz ten personal branding właśnie zespołu, pracy, bo nie ma nic fajniejszego w momencie, kiedy na przykład pojawia się jakaś potrzeba, a ty możesz kogoś po prostu wypromować, pokazać, że to tutaj masz eksperta, którego sam stworzyłeś, czy ekspertkę, która po prostu może rozwiązać problemy innych zespołów w firmie. To jest po prostu bezcenne i to jest tak fajne uczucie, że no po to się jest liderem czy menadżerem, żeby w ten sposób właśnie funkcjonować. To prawda. A taka ostatnia porada dla takich osób właśnie takich bardziej introwertycznych, to jest, żeby znaleźć właśnie osobę taką, która ma dużo pomysłów i która jest taka bardziej chętna do kontaktów, do występowania, żeby po prostu się od niej uczyć i patrzeć, jak ona to robi, bo to też zawsze tak otwiera trochę umysł, bo pokazuje, że no, można takie rzeczy robić i nic się złego nie dzieje, a nawet jakieś są fajne z tego rezultaty. No tak, a nawet zawsze możesz się zapytać, co się najgorszego może stać. Tak naprawdę w każdym przypadku jakiegokolwiek pokazywania swojej pracy, jeżeli jest fajna, dobra, rzetelna i tak dalej, no co się może najgorszego stać? No nic. Ktoś się może o tym dowiedzieć i jeszcze ci przybić piątkę, zaprosić cię na konferencję, zaprosić cię na jakiś event, na konsultację, czy po prostu nawet opisać twoją historię i wtedy ktoś nie musisz robić sam, bo to też jest ciekawe, o tym żeśmy nie mówili. Jeżeli robisz dobrą robotę, i ty ją pokazujesz, ale powiedzmy na tyle, żeby było ją widać, powiedzmy widać efekty tej pracy, to może być tak, że przyjdą ludzie do ciebie, którzy po prostu oni będą chcieli to opisać. Może my cię zaprosimy kiedyś do Nerd Management, żeby cię wypytać, jak ty to zrobiłeś. I właśnie to jest też fajne, że ten personal branding może też zbudować ktoś za ciebie. I to jest super. To prawda. No dobra, Paweł, to teraz omówiliśmy o takich sposobach, metodach dla tych osób, które jeszcze nie do końca są przekonane, czy będą się w tym swobodnie czuli, a co możesz polecić takim osobom, które są otwarte, ekstrawertyczne, wiedzą, że chcą robić ten personal branding, tylko potrzebują właśnie jakichś takich bardziej hardkorowych pomysłów? No to przede wszystkim róbcie więcej. Róbcie więcej, to co mówiłem, jeżeli tobie już się wydaje, że wyskakujesz z lodówki, nie. To znaczy, że robisz jeszcze dużo za mało. I teraz to, co jest mega fajne, widziałem kilka takich przykładów, no to przede wszystkim są live'y. To jest obecnie forma najbardziej promowana, live streamy, storiesy, pokazywanie tego, jak się pracuje u ciebie, jak się pracuje w twoim zespole. Myślę, że też jak znajdę w końcu czas, to sam zacznę to robić, bo to też nie wymaga czasu, może inaczej, to nie wymaga czasu, ale wymaga tego, żeby pamiętać, że trzeba wziąć telefon i to nagrać. I też jeżeli właśnie jesteś osobą ekstrawertyczną, która biega po konferencjach i tak dalej, no to po pierwsze musisz zacząć sam pracować ze swoją kamerą, zacząć robić swoje story. Tutaj mam na przykład bardzo fajny przykład Mirka z jednego z ostatnich odcinków, Mirka Karczmarczyka, który jakby stworzył swój brand Code Yama, gdzie uczy ludzi i tam sam nagrywa te materiały. To też jest ważne, bo z wielu konferencji, na przykład będziecie biegać po konferencjach, opowiadać różne historie, o tym, jak to jest fajnie, co fajnego zrobiliście, ale może się okazać, że z niektórych się nie doczekacie nagrań, więc jakby tutaj zadbanie o właśnie to, żeby te nagrania były, a najlepiej nagrywanie samemu materiałów, no jest mega wartościowe. Do tego też warto, co Krzychu, ty mówiłeś odnośnie tej sieci kontaktów, warto rozmawiać z organizatorami konferencji, nie tylko na zasadzie wysłania zgłoszenia, ale też po prostu pomocy im i zbudowania takiej relacji, bo wtedy może się okazać, że możesz zrobić nie tylko wystąpienie na konferencji, ale możesz zrobić na przykład zapowiedź takiej konferencji, możesz zrobić jakiś materiał promocyjny takiej konferencji, możesz pomóc tym ludziom jeszcze zorganizować jakieś wywiady i tak dalej. I tego kontentu zrobi się więcej. Bo im więcej kontentu, tym więcej szans na to, że ktoś tego zobaczy. Dalej, opcja hardkorowa, napisz książkę. Tutaj macie 10 sposobów, jak czuć się, wyglądać i żyć lepiej, czyli książka mojego autorstwa. Kurde, nie powiedziałeś, że jest książkę pokazywał, to swoją przyniósł. Widzisz, no właśnie o to chodzi. Różne formaty, różne możliwości i rób tego po prostu tyle, ile się da.
nie? I zaczynając właśnie od wystąpień, przez wszystkie formaty. Macie formaty audio, wideo, formaty tekstowe, zdjęcia, prezentacje i po prostu róbcie tego więcej w dużej ilości. I to Wam pozwoli właśnie zbudować, może nie tyle co zbudować, co bardziej umocnić jakby tą pozycję eksperta, no bo na koniec za tym wszystkim musi stać dobra robota i dobre efekty tej roboty. I wtedy, jeżeli to macie, to róbcie. Po prostu nie bójcie się promować jak najmocniej, jak najszerzej, że to, co robicie, jest fajne, bo dzięki temu możecie pomóc ludziom rozwiązywać właśnie problemy i sprawiać, że będą po prostu żyli lepiej i lepiej robili swoją pracę. Mhm. Bardzo fajne porady, zwłaszcza właśnie dla osób, które są bardziej otwarte do tego, żeby pracować nad tym swoim personal brandingiem. Podsumowując, to, co moim zdaniem jest najważniejsze, to warto podkreślić, że personal branding to nie jest jakieś udawanie czy marketing, to nie jest jak sprzedawanie papieru toaletowego czy kreowanie jakiegoś fałszywego wizerunku. Przede wszystkim oczywiście u podstaw stoi dobra robota, natomiast personal branding to jest jakby pokazanie osobom w Twojej firmie, kandydatom na rynku, wszystkim innym, że robisz fajny zespół, że zajmujecie się fajnymi projektami, że Ty też jesteś osobą, która zna się na rzeczy i po prostu dobrze jest z Tobą pracować, dobrze jest Tobie powierzać ciekawe projekty i to jest po prostu informowanie innych przy użyciu konkretnych narzędzi o tym, że Ty, Twój zespół, Twoja firma to są dobre miejsca do pracy i dobre miejsca do tego, żeby z Wami działać. No i też do tego, żeby mieć z Tobą jakąkolwiek relację i się z Tobą nawet zakumplować i może niekoniecznie nawet zrobić coś fajnego, bo też chodzi o to, żeby na koniec dnia mieć fajnych, konkretnych, kompetentnych ludzi dookoła siebie, którzy w różnych sytuacjach mogą Wam pomóc lub Wy możecie pomóc im. I to, co ja bym jeszcze dodał do podsumowania, nie przejmujcie się narzędziami i kwestiami technicznymi. Róbcie po prostu po kolei, małymi krokami. Jeżeli wolisz kamerę, weź kamerę. Jeżeli wolisz tekst, weź sobie jakąś krótką formę tekstową. A jeśli wolisz audio, zacznij nagrywać po prostu siebie na dyktafonie. I to jest też świetny sposób do tego, żeby ćwiczyć. Później to możesz wypuścić jako podcast, więc inni mają szansę też to usłyszeć. Po prostu nie bój się i zacznij robić, bo to wymaga naprawdę czasu i pracy. Pamiętasz, kiedy wystąpiłeś na pierwszej konferencji? No, z 9 lat temu. No, u mnie to też będzie coś takiego. Dawno temu, więc widzicie, to, co nagrywamy teraz i to, że nagrywamy sobie swobodnie, miło, przyjemnie, to tak naprawdę są lata praktyki, więc zacznijcie dzisiaj, bo najlepszy czas na tego, żeby zacząć, był wczoraj, a drugi jest dzisiaj. Także czas start, trzymamy kciuki, koniecznie dajcie znać, jak napiszecie coś, czy nagracie, wyślijcie na maila, tutaj macie adres, albo piszcie w komentarzach, gdziekolwiek to oglądacie. Lub zapisując, jak się zapiszecie na newsletter, to tam będziemy wysyłać też informacje o nowych odcinkach. Dzięki temu też macie kontakt z nami, możecie tam do nas napisać i wysłać nam swoje efekty, żeby się pochwalić, że zrobiliście. Tak, jesteśmy bardzo tego ciekawi. Może jak trochę tego zbierzemy, to może zrobimy jakiś odcinek, zaprosimy do naszego Jeżeli oczywiście odcinka. będziecie chcieli. Tak, albo pokażemy to, co Wam się udało zrobić po tym wideo. Jesteśmy bardzo ciekawi. Dokładnie. Trzymamy kciuki i powodzenia. Cześć! Cześć!